Nazywam się Jacek Pogrzeba. Na co dzień zajmuję się pracą nad zabytkowymi samochodami. Sprawiamy, że stare żelastwo znowu wraca na drogi. Pasja rodziła się właściwie od dziecka. Najpierw były rowery, jak u każdego, potem były motocykli, już jak u niektórych, a potem pojawiły się stare samochody, do których mięte poczułem dzięki koledze, który przemieszczał się tutaj piękną starą furą. I to był początek. To był początek, potem były pierwsze stare samochody, które były oczywiście zardzewiałe. Że nikt nie lubi zardzewiałych, to tak się zaczęło. Postanowiłem robić to najpierw dla siebie, a później dla znajomych, którzy jednak spotkali się z wielką nieuczciwością ze strony zakładów, które naprawiają te samochody, więc jako człowiek chyba z natury uczciwy postanowiłem zająć się tym w sposób zupełnie odmienny, zdobywając zaufanie, duże zaufanie tych ludzi, robiąc to z sercem i z pasją. Zaczynaliśmy w strasznej norze, jak to zwykle bywa, potem przeprowadziliśmy się do nory troszkę lepszej i tak naprawdę kilka lat ciężkiej pracy sprawiło, że byliśmy w stanie wybudować sobie nasz mały, skromny warsztacik własny, z którego już nas nikt nie będzie wyrzucał. Z Jackiem znaliśmy się już dużo wcześniej. W pewnym momencie Jacek potrzebował pracownika, chciał rozwinąć swoją firmę. Dał ogłoszenie tam w klubie Capri, w którym obydwoje jesteśmy zrzeszeni. Wymaganiem jedynym było to, żeby pracownik potrafił trzymać szlifierkę kątową i przy tym, żeby się nie zabił. Długo było tak, że cokolwiek mu chciał zrobić, to zawsze się pytałem Jacka, żeby musiałem mieć 200% pewności, czyli moje 100% i drugie 100% od Jacka, że to jest ok, że za to się nie będziemy wstydzić. Robota go strasznie pochłania i domownicy mają już nerwy na niego, że on nic nie robi, tylko siedzi w robocie, ale z drugiej strony on tym żyje, to jest całe jego życie, on się w tym sprawdza, to jest jego pasja. Tak, stało się to 7 marca 2017 roku. Jak zwykle jesteśmy raczej nieomylni, tak wtedy popełniliśmy błąd. Podczas prac spawalniczych nastąpiła eksplozja oparów. Beczka wypełniona starym, przepracowanym olejem wyleciała w powietrze. Ja usłyszałem tylko potężny huk, obróciłem się i widziałem tylko, że Jacek zaczął się palić. Położył się na ziemi, zdążyłem go ugasić. Podbiegliśmy do okna i to okno było taką barierą dla nas nie do przejścia. Siedzieliśmy to jak w piekarniku, tlenu już zaczęło brakować. Ja z tego, co rozmawiałem potem z Jackiem, ja tego do końca tak nie pamiętam, ale on mi powiedział, że ja się już z nim pożegnałem, że ja już powiedziałem, Jacek, to już jest koniec. I waliliśmy tam rękami po tej szybie, ta szyba w ogóle nie chciała puścić. Naprawdę były sekundy, już byliśmy na bezdechu. Jacek wymacał gdzieś ręką słoik, poczuł tylko, że trzyma go za zakrętkę. Wziął zamach, ta szyba roztukła się, wyszliśmy z tego pożaru, wyturlaliśmy się praktycznie. I tylko jak obróciliśmy się do tyłu, to te płomienie już były wszędzie, dosłownie wszędzie, po prostu ściany już były rozerwane, nic nie zostało, wszystko się spaliło, samochody, motocykle, to co było wewnątrz, to co było na zewnątrz też, kilka samochodów spłonęło. Uratowaliśmy się tak naprawdę chyba cudem. Miesiąc w szpitalu, leczenie ciężkich poparzeń. I fantastyczna sprawa, która się wydarzyła w trakcie mojego pobytu, czyli informacja o tym, jak wielkie
poparcie, jak potężny ruch zorganizował się w sprawie pomocy w obliczu tego, że tak naprawdę nie mamy już nic. Pomoc była ogromna. Bez tej pomocy ja myślę, że to by tutaj nie stało to, co teraz jest z powrotem. Tą całą akcję pomocy, tą finansową, tą zbiórkę byli zaangażowani ludzie, których ja w życiu nawet nie znałem. Ja podejrzewam, że były też takie osoby, których ani ja, ani Jacek nie znali, bo to się rozchodziło taką pocztą pantoflową, że no, 2 gości było, stracili dorobek całego życia i trzeba im pomóc. Bez tych osób nie byłoby tego wszystkiego. Bez naszych znajomych, bez przyjaciół i bez osób absolutnie nam obcych, którzy wykonali fantastyczną robotę, którzy uwierzyli w nas, uwierzyli w prawdziwość tak naprawdę tej historii. Być może już zapomnieli o tym, że wpłacali, wiesz, jakąś 100 czy 50 zł na akcję. Nie wiem, natomiast ja pamiętam. Każdego dnia, kiedy tu przychodzę, patrzę na to wszystko i pamiętam.